1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemców, a 17 września przez Sowietów. W tej dramatycznej sytuacji polskie władze zdecydowały się na opuszczenie kraju i udanie się do Rumunii. Czy była to ewakuacja konieczna dla zachowania polskiej państwowości, czy też zdrada wobec własnego narodu? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w dzisiejszym filmie. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, Centurion Finance ASI, spółka akcyjna oraz Q Logos, wolnościowy projekt abonamentowy. A więc, tak jak umówiliśmy się, panie prezydencie, ja pozostaję z wojskami. Po tych słowach marszałek Edward Rydz-Śmigły zasalutował i wyszedł. Tak zakończyła się ostatnia narada polskich władz w przygranicznych Kutach, która miała miejsce popołudniem 17 września 1939 roku. Obok prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego wzięli w niej udział ministrowie rządu generała Felicjana Sławoja Składkowskiego oraz marszałek Edward Rydz-Śmigły. W trakcie tej narady podjęto decyzję o opuszczeniu kraju przez władze i udaniu się przez nie do Rumunii. W kraju miał pozostać jedynie naczelny wódz marszałek Rydz-Śmigły z walczącymi jeszcze polskimi wojskami. Ta decyzja była wynikiem rozmowy, jaką 9 września Jan Szembek przeprowadził z rumuńskim ambasadorem w Polsce George Grigorceą. Ten ostatni zapewnił wiceszefa polskiego MSZ, że Rumunia wprawdzie zachowa neutralność, ale udzieli polskim władzom tzw. droit de passage, czyli możliwości przejazdu przez rumuńskie terytorium. Tego samego dnia Szembek przeprowadził również rozmowę z ambasadorem Francji w Polsce Leonem Noelem, który zasugerował mu przeniesienie polskich władz do Francji. Ale podjęcie decyzji o opuszczeniu przez polskie władze kraju i udania się przez nie do Rumunii przyspieszyły wiadomości o sowieckiej napaści na Polskę otrzymane rankiem 17 września 1939 roku. Zanim jednak doszło do narady w Kutach, wojna w Polsce trwała już prawie 2,5 tygodnia. Już w ciągu pierwszego tygodnia stało się jasne, że pomoc z Zachodu nie nadejdzie. I stało się jasne, że wbrew propagandowym zapewnieniom prezydenta Mościckiego i premiera Składkowskiego, niemiecka machina wojenna miażdży polską obronę i coraz bardziej wdziera się w głąb kraju. W obliczu tego zagrożenia trzeba było jak najszybciej podjąć działania mające na celu zachowanie ciągłości konstytucyjnej polskich władz. To właśnie z tego powodu w nocy z 4 na 5 września rząd i instytucje państwowe zaczęły już opuszczać Warszawę. Sam premier Składkowski opuścił stolicę dopiero 7 września, udając się do Łódzka w województwie wołyńskim. Dzień wcześniej, 6 września, do położonej niedaleko Łódzka Ołyki udał się prezydent Ignacy Mościcki, który zamieszkał w tamtejszym zamku Radziwiłłów. Tego samego dnia naczelny wódz marszałek Rydz-Śmigły wydał rozkaz wycofania wszystkich polskich wojsk na linię Wisły i Sanu, a sam przeniósł swoją siedzibę do Brześcia nad Bugiem. W Warszawie pozostał tylko prezydent miasta Stefan Starzyński, który został komisarzem cywilnym miasta przy dowództwie obrony Warszawy.
8 września przebywający w Brześciu minister Beck w rozmowie z generałem Kazimierzem Sosnkowskim zarysował możliwość ewakuacji polskich władz do Francji przez terytorium sojuszniczej Rumunii. 9 września Beck wiedział już od Szembeka, który rozmawiał z rumuńskim ambasadorem Grigorceą, że strona rumuńska zgadza się na przyjazd polskich władz przez jej terytorium. Tyle tylko, że Beck i Szembek nie wiedzieli, że Niemcy wywierają coraz silniejszą presję na rumuńskiego sojusznika w tej sprawie, grożąc nawet Rumunom zerwaniem oficjalnych stosunków, jeśli te okażą swoją przychylność stronie polskiej. I Rumuni coraz bardziej tej presji ulegali. Tymczasem prezydent Mościcki przeniósł się z zamku Radziwiłłów w Ołyce do majątku Załucze koło przygranicznego Śniatynia, a naczelny wódz Rydz Śmigły ulokował swoją kwaterę w Kołomyi, położonej niedaleko rumuńskiej granicy. Z kolei Składkowski i jego ministrowie jako swoją nową siedzibę obrali przygraniczny Kosów, natomiast Beck ze swoimi urzędnikami był już w Kutach, gdzie znajdowało się przejście graniczne z Rumunią. We wszystkich miejscach, gdzie stacjonowały polskie władze, atmosfera była dość mroczna. Czuć było nie tylko tragedię, ale i alkohol. Najbardziej bulwersująco zachowywała się żona premiera Składkowskiego. Gdy ekipa premiera Składkowskiego przybyła do Kosowa, policja zaczęła wyrzucać mieszkańców pensjonatu Bajka, aby zrobić miejsce dla premiera, jego ministrów i ich rodzin. Mocno pijana Składkowska zaczęła wówczas wykrzykiwać pod adresem gości pensjonatu wyzwiska i domagać się, aby jak najszybciej się wynieśli. Ale po jakimś czasie, zmożona alkoholem, zamilkła. Takich scen przy granicy rumuńskiej wydarzyło się wtedy wiele. Wieczorem 17 września przystąpiono do realizacji powziętej na naradzie w Kutach decyzji. W rezultacie tego około godziny 23 przez most na Czeremoszu, który wyznaczał polsko-rumuńską granicę, przejechał najpierw prezydent Mościcki, następnie premier Składkowski i jego ministrowie, a dopiero potem naczelny wódz marszałek Rydz Śmigły. Wszyscy skierowali się do leżących po drugiej stronie granicy Czerniowiec, ale zanim to zrobili, doszło do niezwykle dramatycznej sceny. Gdy na most w Kutach wjechało auto marszałka Rydza Śmigłego, drogę zastąpił mu pułkownik Ludwik Bociański, generalny kwatermistrz rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Pomiędzy marszałkiem a pułkownikiem Bociańskim wywiązała się wtedy niezwykle emocjonalna rozmowa. Bociański usiłował za wszelką cenę zatrzymać Rydza, apelując do jego honoru słowami: czy pan oszalał? Hetman nigdy nie opuszcza swoich wojsk. Zirytowany tymi słowami marszałek odsunął Bociańskiego na bok, aby utorować sobie drogę. Chwilę później Bociański w akcie desperacji wyciągnął pistolet i strzelił sobie w serce. Gdy wszystkie samochody rządowe dotarły do Czerniowiec, miasto było już zapchane tysiącami polskich cywili i żołnierzy. Panował w nim niesamowity chaos. Rogera Raczyńskiego, naszego ambasadora z Bukaresztu, nie było jednak w Czerniowcach, tak jak to wcześniej zostało uzgodnione. Pachniało to jakimś antyrządowym buntem. Wokół polskiego konsulatu w Czerniowcach koczowały tysiące wymęczonych i głodnych polskich uchodźców. Od urzędników konsulatu domagali się oni wydania im dokumentów, zapomóg na dalszą drogę oraz wymiany złotówek na rumuńskie leje. Panowała przygnębiająca atmosfera. Janusz Rakowski, dyrektor gabinetu wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, wspominał panującą wtedy w Czerniowcach sytuację tak. Podchodzę do komenderujących kolumną wojskową dwóch oficerów.
Są bez broni, zarośnięci, w wymiętych płaszczach żołnierskich. Z rozmowy dowiaduje się, że są głodni, zziębnięci, a przede wszystkim wściekli na swoich dowódców i nie tają swojego rozgoryczenia. Najgorzej wyglądała sytuacja w obozie polskich lotników, którzy od kilku dni głodowali i grozili otwarcie buntem. Rumuni nie chcieli jednak wymieniać złotówek na leje. Dopiero interwencja dyrektora Banku Polskiego, Barańskiego, spowodowała, że rumuńskie banki w końcu zgodziły się na jednorazową wymianę 300 złotych dla każdego Polaka. To poskutkowało pewnym odprężeniem i odpływem polskich uchodźców do Bukaresztu. Większość z nich miała nadzieję przedostać się do Francji. Obecny w Czerniowcach minister Józef Beck osobiście spotkał się z rumuńskim ambasadorem w Polsce Grigorceą. Ten ostatni usiłował wymusić na nim zrzeczenie się przez przedstawicieli polskich władz swoich uprawnień konstytucyjnych, ale Beck stanowczo odrzucił tę propozycję. Było już wtedy jasne, że Rumuni ulegli presji Niemców i każda propozycja z ich strony może okazać się pułapką. I tak rzeczywiście było, bo rumuński MSZ zapewnił już stronę niemiecką o tym, że w przypadku przekroczenia granicy przez polski rząd i naczelne dowództwo polskiej armii zostaną one natychmiast internowane. Aby spełnić to zapewnienie, Rumuni zaproponowali więc polskim władzom przejazd pociągiem do miejscowości Slanik, gdzie miały one odpocząć przed dalszą podróżą. I 18 września po południu pociąg z prezydentem, naczelnym wodzem i członkami polskiego rządu oraz ich rodzinami wyruszył z Czerniowców do Slanik, ale po drodze został on przez Rumunów podzielony na 3 części. Wagon z prezydentem Mościckim skierowano do Bikas, wagon z marszałkiem Rydzem Śmigłym do Krajowej, a do Slanik wagon z członkami polskiego rządu. Gdy poszczególne wagony dotarły na miejsce, wszyscy zostali internowani przez Rumunów. Siłą rzeczy nie mogli już prowadzić żadnej efektywnej działalności politycznej, a to stworzyło przestrzeń, która mogła zostać zagospodarowana i została zagospodarowana przez generała Władysława Sikorskiego, popieranego przez Francuzów. Ci ostatni ułatwili mu błyskawiczne przedostanie się z Bukaresztu do Paryża, gdzie Sikorski pojawił się już 24 września. Tam mógł czuć się już nowym polskim przywódcą, który, mając poparcie Francuzów, będzie mógł utworzyć nowy polski rząd. I utworzył go. 30 września został nie tylko premierem, ale i naczelnym wodzem. Skupił więc w swoim ręku nie tylko kompetencje premiera Składkowskiego, ale i marszałka Rydza Śmigłego. Tego samego dnia formalną rezygnację z urzędu złożył także prezydent Ignacy Mościcki, którego zastąpił na tym stanowisku Władysław Raczkiewicz, były marszałek Senatu. Decyzja o opuszczeniu kraju przez polskie władze od początku była postrzegana przez sporą część Polaków jako wyraz całkowitego bankructwa obozu sanacyjnego, a nawet jego zdrady. 3 miesiące później, na jednym z posiedzeń rządu generała Sikorskiego, minister pracy i opieki społecznej Jan Stańczyk domagał się nawet postawienia członków rządu Składkowskiego przed Trybunałem Stanu, a marszałka Rydza Śmigłego przed specjalnym sądem wojskowym. Ale do tego nigdy nie doszło. Negatywną ocenę postępowania polskich władz we wrześniu 1939 roku utrwalili po wojnie komuniści i taka ocena do dzisiaj funkcjonuje. Komuniści zresztą twierdzili, że władze sanacyjnej Polski uciekły do Rumunii nie przez Kuty, ale przez Zaleszczyki, jeden z najmodniejszych kurortów przedwojennej Polski, gdzie, jak twierdzili, chcieli jeszcze trochę
odpocząć w luksusie, zanim pozostawią Polaków na pastwę niemieckiego okupanta. To wszystko miało podkreślać całkowite oderwanie sanacyjnych elit od rzeczywistości. Dzisiaj, z perspektywy kilkudziesięciu lat, jakie minęły od tego wydarzenia, na postępowanie polskich władz należy spojrzeć znacznie bardziej chłodno. Ich ewakuacja do Rumunii wcale nie była pierwszą tego typu decyzją. W historii zdarzały się już sytuacje, gdy władze kraju dotkniętego wojną przenosiły się za granicę, aby zachować ciągłość. Robiły to zazwyczaj wtedy, gdy nie było szansy na militarne zwycięstwo, a chciały kontynuować walkę z najeźdźcą. Ale styl, w jakim zrobiły to władze sanacyjnej Polski, był najgorszy z możliwych. W przypadku marszałka Rydza Śmigłego okazał się nawet całkowitą kompromitacją, ocierającą się o zdradę. Jest już do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, Centurion Finance ASI spółka akcyjna i Q-Logos projekt wolnościowy zrzeszający ludzi z otwartym umysłem, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.